Cześć, witam Was Energik w kolejnym unboxingu. Niech Was nie zdziwi, że jest to sama koszulka, bo nagrywam jeden po drugim od razu. Po poprzednim unboxingu, którym był Alone in the Dark. I dzisiaj mam dla Was unboxing gry Outcast A New Beginning w wersji Alpha Edition, która to również edycja, podobnie jak i Alone in the Dark, jest ściśle limitowana. W tym wypadku również 5000 kopii na cały świat. Też mnie ciekawi, czy to i na PlayStation globalnie, czy tylko na PlayStation. Ja mam numer 1019. Pudełko jest dosyć spore. Powiem Wam tak, nie grałem w dwójkę Outcasta. Troszkę mnie ominęło. Grałem kiedyś w pierwszą część, aczkolwiek nie udało mi się jej skończyć z tego względu, że grafika bazowała na tak zwanych wokselach, które wymagały bardzo potężnych procesorów i nie wspierały akceleracji. To było w ogóle ciekawe, bo Outcast wyszedł w momencie, kiedy akceleracja już była na rynku dość popularna, a ta gra jej po prostu nie obsługiwała, przez co działało to bardzo kiepsko na procesorze, który posiadałem i niestety nie udało mi się Outcasta skończyć. Druga część Outcasta już nie korzysta z voxeli, także spokojnie. Dobra, zdjąłem folię. Mamy eleganckie, dosyć duże pudełko. Ja ponownie nie pokazuję, co jest w środku, żeby mieć niespodziankę. Jest to, tak jak wspomniałem, edycja Alpha. Dobra, zobaczmy, co jest. Sobie tu przysunę może lepiej. Otwórzmy. Na początku już mamy coś do wyjęcia. A nie, zaraz, bo to jest jakieś coś dużego, więc najpierw wyjmiemy to, co jest z boku. Sobie znowu tutaj ustawię z boku tutaj ten, o, może tak, element. Mamy takie pudełko obrandowane logiem Outcast 2, stylizowanym trochę na taki, postaram się tak pod światło pokazać, metalowy jakby case. Myślę, że tak to można nazwać, co jest w środku, zaraz zobaczymy. O, w środku widzę, mamy dużo dobra, więc będziemy wyjmować po kolei, jeśli pozwolicie. Tu mamy płytę z muzyką, która się niestety wysunęła, a w zasadzie, słuchajcie, trzy płyty z oficjalnym soundtrackiem z gry. No dzisiaj to już się rzadko zdarza, bo dzisiaj mamy te soundtracki, jeżeli już są, to są na jednej płycie, a najczęściej jest on bardzo często do pobrania w formie MP3, a tutaj, słuchajcie, mamy trzy płyty z soundtrackiem. Naprawdę, kurczę, robi wrażenie. Ciekawy jaka ta muza tam jest. Mamy oczywiście grę na PlayStation 5 w edycji zwykłej, chyba tak. Chyba jest to edycja totalnie zwykła. Okej. Co mamy dalej? Mamy Steelbook. Podobnie jak przy Alone in the Dark, Steelbook jest dość taki, można powiedzieć, ascetyczny, ale fajnie zrobiony, ponieważ mamy wzorowane na takim metalowym jakimś pudełku, case'ie, które posiada różne takie tutaj zarysowania. I te zarysowania są zrobione specjalnie, od razu powiem, nie to, że podczas podróży one zostały tutaj zrobione przez zarysowania. Jak widzicie, te zarysowania są dokładnie po obydwu stronach takie same, więc jest to jakby zaprojektowane przez twórców. W środku mamy tylko taką graficzkę czarno-białą, czyli Steelbook. O, też jest ta gąbka słynna, to można sobie Steelbook na gąbce położyć, proszę bardzo, elegancko. Dobra, nic tu więcej nie ma, więc ja to pudełko sobie odłożę i ostatnią rzeczą jest artbook w wersji poziomej. Zobaczmy, czy faktycznie jest to artbook, czy jest to broszurka. Jest on na pewno duży, aczkolwiek mamy tutaj, jak widzicie, dosyć dużo też do czytania. Znaczy dużo jak na artbooki, tak? Bo nie twierdzę, że jest to w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, ale powiedzmy jak na artbooki, no to jest trochę do czytania. Postacie, lokacje, wszystko elegancko podane. Lubię artbooki ogólnie, aczkolwiek problemem z artbookami zawsze jest to, że one zajmują zbyt dużo miejsca. Mam ich dużo w domu i nawet gdybym chciał, to już nie mogę ich kupić, bo nie miałbym gdzie ich trzymać i żona mi kategorycznie zabrania kupowania artbooków. Dobra. Ostatnią rzeczą jest
Takie oto pudło ze śmiesznym stworkiem, który się nazywa, o, nawet mamy okienko, słuchajcie, tu możemy w okienku go zobaczyć. On się nazywa Sai Statue, znaczy statua stworka, który się nazywa Sai. Tak jak mówię, nie grałem w Outcasta 2, także nie, wybaczcie, że nie wiem, jak się ta postać nazywa. Spróbujemy ją sobie wyciągnąć. Trochę pudełko się chyba zdefasonowało delikatnie. Ok, pudełko odłożymy. No, figurka jest, powiem Wam, zacnej wielkości. Ja ją sobie tutaj delikatnie jakoś otworzę. O, pyk. Muszę na Goku uważać, bo on jest tutaj fanem plastikowych rzeczy, takich niewielkich folii. Lubi je sobie podgryzać. Dobra, figurka takiego to śmiesznego mini kangura z wielkimi ucholami. Figurka się nazywa Sai. Zobaczmy, co tu mamy od spodu. No, tylko informację, że zrobiła to firma Gaia Entertainment. Odpowiedzialna jest za tą figurkę. To jest w ogóle ciekawe, bo figurka jest ciężka i to czuć, ale podstawa jest bardzo lekka. Niemniej, wygląda ona całkiem fajnie. Nie wiem, jak wygląda w grze Sai, aczkolwiek bardzo sympatyczny stworek i ja myślę, że Oliwier będzie zachwycony, jak mu tą figurkę sprezentuje, żeby sobie ją mógł postawić w swoim grajdole gdzieś tam koło figurek Goku. Naprawdę fajna, taka sympatyczna figurka, szczególnie dla dzieciaków. Myślę, że na pewno będzie fajnym dodatkiem do pokoju. Ciekawe, co Mariola powie. Mariola powie, zaraz będzie darcie japy, że nie stroi. W każdym razie, taka figurka. I to wszystko, co dostaliśmy w tej edycji. No nie jest tak bogato jak w Alone in the Dark. Dostajemy grę, figurkę, bardzo fajny soundtrack na 3 płytach. Znaczy nie wiem, czy fajny, ale fajnie, że jest na 3 płytach. No to jest naprawdę spoko. Słuchajcie, że na 3 płytach mamy soundtrack. Dostajemy artbook, który jest tak naprawdę połową artbooka, bo jak dla mnie artbooki powinny być przynajmniej wielkości A4 albo nawet te troszkę większe. To jest taki dla mnie normalny artbook. Tu dostajemy połowę, tak? Jakby to jeszcze było połowę, to było spoko, ale pewnie by wtedy do pudełka nie weszło. No i dostajemy taką tą figurkę Saia. No powiem tak, wygląda to spoko. Nie wiem, jakie są ceny niestety tych kolekcjonerek, ponieważ zakładam, że ponieważ są one stricte limitowane do 5000 kopii na cały świat, tak spodziewam się, że do Polski też tych kolekcjonerek zbyt wiele nie trafiło, o ile w ogóle jakiekolwiek trafiły. Pamiętam, że chyba chciałem sobie kupić edycję kolekcjonerską, chyba Jagged Alliance tego nowego i też była właśnie w edycji stricte limitowanej i błyskawicznie już nie było i już jej nie kupiłem. Także widać, że THQ miało fajny patent na to, żeby sprzedawać te edycje kolekcjonerskie, a przy tym one trafiają dokładnie do tych osób, które są zainteresowane po prostu tematem. Może tak? W każdym razie, no, tak prezentuje się zestaw Outcast 2 A New Beginning w wersji Alpha Edition. Kolekcjonerkę otrzymałem oczywiście od firmy PlayOn, której serdecznie dziękuję, bo dzięki nim mogłem dla Was tutaj ten unboxing przeprowadzić. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.